rzecz to niebywała, że wjeżdżąc i testując różny mniej lub bardziej dziwny złom, jeszcze nigdy nie trafiłem na malucha. W sensie trafiałem, ale że jeszcze nigdy nie jeździłem maluchem. I co ciekawe, do dzisiaj nie miałem żadnej styczności z maluchem, nawet jako pasażer. Jedyne to, że tego malucha ciągnąłem. Ale nie tak jak myślicie, nie zepsuł się, tylko na festiwalu zresztą. Tu macie jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, gdzieś Wam tu wkleję, może gdzieś tu i tu, a może tak po prostu tu. Także to jest ten maluch właściciela, który nie wstydzi się tego, że ma małego. Ogólnie co do malucha, no to powszechnie wiadomo, że jest to dosyć przestarzała konstrukcja, nawet bym powiedział, że dosyć bardzo przestarzała konstrukcja. Zwłaszcza, że to jest 91 rok. To jest FL, czyli no jakby przedostatnia seria, ale tak naprawdę prawdziwa, ostatnia seria prawdziwego malucha, bo wiadomo, że Elegant to nie jest maluch. To jest FL 91 rok. A wiecie, co można było mieć w tym samym roku nowego? Chociażby już nawet durne, no nie wiem czy takie durne, ale no Cinquecento 700 wprowadzono właśnie w 91 roku. No dobra, Cinquecento 700 to może jest kiepski argument, bo 700 była tak naprawdę maluchem bisem kręcącym się w drugą stronę. Ale bisem, a to jest zwykły maluch chłodzony powietrzem. Niewiele później, bo 2 lata po wyprodukowaniu tego, czyli w 93 roku zostało wprowadzone pierwsze Renault Twingo i było produkowane do 2007 roku. A pierwsze Twingo miało silnik z przodu chłodzony cieczą normalnie i no dosyć zaawansowane elektroniczne wyposażenie. Tu nie, jak już się tak pastwię, to dodam, że z krajów demokracji ludowej można było mieć w 1991 roku nowysieńką Skodę Favorit, moją ulubioną, która ponownie, mimo swoich różnych mankamentów, była bardziej zaawansowanym konstrukcyjnie samochodem. No i jako truskawka, wisienka czy inny owoc na torcie, dodam, że skoro maluch był produkowany do 2001, co prawda Elegant, to nie zapominajmy, że od 98 był już oferowany Smart Fortwo, który, mimo tego, że chłodzony cieczą, nadal miał silnik z tyłu i napęd na tył. Czyli tutaj jednak na zachodzie też były troszkę przestarzałe konstrukcje. Sam maluch został wprowadzony do produkcji w Polsce w 1973 roku na włoskich częściach. A już w 1974 roku, czyli rok później, rozpoczęto eksport silników do Włoch w ramach spłaty licencji. 75 rok obrodził fabryką w Tychach i zmodernizowanym zawieszeniem, a dokładnie wydłużonym resorem i usztywnionymi wahaczami. W 77 weszła wersja 650 ze zwiększoną średnicą tłoka i mocą o jednego rumaka mechanicznego. 15 października 1981 roku zaowocował wyprodukowaniem milionowego malucha w fabryce w Tychach. Wersja FL była pierwszą modernizacją, która była w umowie licencyjnej z Włochami i głównymi zmianami był wygląd, zarówno z zewnątrz, chociażby mamy plastikowe zderzaki, czy wewnątrz z nową deską. Ale do wnętrza jeszcze dojdziemy. Mógłbym tak jeszcze gadać o historii, gadać, bo jednak był produkowany dosyć długo, bo 28 lat, tak? 73 do 01. No. 30 maja 1987 roku w bielsko-białej tym razem powstał 2-milionowy egzemplarz, a 20 lipca 1993 3-milionowy. Także to jeszcze jest sprzed pęknięcia magicznej bańki 3 milionów. No i wracając do 87, to w tym samym roku został wprowadzony chłodzony cieczą bis, którego no, silnik w wersji kręcącej się w drugą stronę był w cienkim 700. Ale to inna historia. To chyba nawet mówiłem o tym przy cienkim. Pod maską tylną, jak w 500, która jest pierwowzorem dla malucha, znajdziemy 650 o mocy katalogowo 24 koni i momencie 42 Nm, która pozwalała osiągnąć setkę w 48 sekund i polecieć maksymalnie 105, coś koło tego. Jednak tutaj mamy zmodernizowaną elektrykę, znaczy po prostu przełożoną na bardziej bezawaryjną z nowszego egzemplarza, ale rozdzielacz w razie czegoś też jest, żeby można było przełączyć. Taki maluch z tym silnikiem waży około 600 kg. Także mimo wszystko na prawo jazdy B1 się nie łapie. Ciężko jest omawiać stylistykę czegoś, co kiedyś było głównym widokiem polskich osiedli, obok polonezów i dużych kwiatów. Jednak trzeba pamiętać o tym, że maluch już powoli wymiera, a nawet już wymarł
i ceny egzemplarzy wynoszące flaszkę wódki i kratę piwa odeszły dawno do historii, już praktycznie ich nie ma. Co do samej stylistyki, to zdecydowanie muszę powiedzieć, że sama linia tyłu mi się zauważalnie podoba, bo ma taki fajny zadzior. To nie jest płaska ściana, jest tak delikatnie wcięta. Kratki. Tył zdecydowanie jest moim zdaniem z pomysłem, natomiast przód no taki prosty. Widać po linii całego samochodu bardzo, że pochodzi z Fiata 500. Zresztą ma podobne gabaryty. Tylko pamiętajmy, Fiat 500 we Włoszech faktycznie był samochodem, który służył za środek transportu taki dosyć podstawowy, natomiast 126 już było drugim, trzecim samochodem w rodzinie. U nas nadal był to główny środek transportu. Naprawdę w tamtych czasach można było mieć już ciekawsze samochody, tym bardziej to jest 91. Co do wnętrza kryjącego się za tajemniczą kratką, to zero zaskoczeń. No czy zegary, które potem były przeniesione do Cinquecento 700, jeśli mnie pamięć nie myli. Proste przełączniki po obu stronach, jasno i wyraźnie opisane. Nie ma wątpliwości co do czego służy. Kierownica mała, prosta, poręczna, taka wręcz go-kartowa nawet bym powiedział. No i klasyczne manetki do kierunkowskazów, świateł czy wycieraczek. Tutaj naprawdę nie ma nic do jakiegoś dłuższego omawiania. Zdecydowanie na plus jest radio Unitra Safari 5. Jest po prostu świetne i świetnie pasuje do całego wnętrza. No i oczywiście działa. I to jest jedyne nagłośnienie w tym samochodzie. No i przetłoczona deska. Jest ładnie, jest estetycznie, ale też jest ciasno. Nie, siadać za sobą nie zamierzam. Jeszcze chcę mieć nogi. W przypadku 500 mówiłem o fajnych kieszeniach w drzwiach, które są też rączką do zamykania tych drzwi. No i tutaj jak widzicie mamy dokładnie to samo. Na dobrą sprawę to jest kalka z Fiata 500. Tylko że bardziej plastikowa. Na przykład no, klameczka czy korba. No ale wiadomo, lata 90. to już plastik is fantastic. Mimo tego, że tak naprawdę cały czas siedzimy w latach 50., 60. Ale kto by na to patrzył? Dowody na to, że to faktycznie wywodzi się z 500, no to ssanie, rozrusznik. Również między fotelami. Drążek zmiany biegów już plastikowy, bardziej współczesny. Ręczny jestem prawie że przekonany, że jest taki sam jak w 500, ale nie jestem tego taki pewien. Kieszonka, obok radia, tam głośnik i w zasadzie tyle. No oczywiście sterowanie nawiewem, popielniczka, zaślepka zapalniczki, no i prędkość nawiewu tu. Jeśli uważacie, że maluch bez cytrynek to nie maluch, no to Was zmartwię. Tu cytrynek nie ma. Tu są klasyczne felgi z plastikowym dekielkiem. Proste, już bardziej współczesne, już widać, że tu bliżej do lat 90. niż 60. No dobra, cytrynki to lata 70., ale pamiętajmy, że to jest cały czas Fiat 500. Zdolności ładunkowe malucha istnieją, nie są zbyt duże, ale istnieją. Także proszę bardzo, tu ogólnie widzicie oryginalny kolor tego malucha. Był taki raczej budyniowo-szaro-beżowy, a nie taki żółty jak tutaj. No ale jak widzicie, do bagażnika wejdzie całkiem sporo, plus tu macie, patrzcie, o, jest 100 mil, oryginalny koło zapasowe, raczej się nie nadaje na bycie kołem zapasowym, ale jest. Jesteś człowiekiem, który się nie wstydzi tego, że masz małego, a nawet jesteś z tego dumny. Jak Ci z tym? Bardzo dobrze, bardzo fajne, małe auto, wszędzie mogę zaparkować, wszędzie nim wjadę, także małe jest piękne. Mały, ale wariat. Mały, ale wariat, tak. I wariat jeździ na co dzień z Tobą. Tak, jeździ na co dzień, jeżdżę nim do pracy, po mieście, nieważne czy to zima, czy to lato, to jest moje auto na co dzień. Korzystasz zimą z napędu na dobrą oś? Tak, no jest po prostu mega klimat, fajne uczucie jak wjedziesz w jakąś zaspę, gdzie jest jeszcze ulica nieodśnieżona, troszkę dupcią cię majta, ale dodajesz mu gazu i ogień. A mówią, że poniżej 100 koni nic bokiem nie idzie. Idzie, trzeba chcieć tylko. To powiedz, co miało być jak nie maluch? Albo co w sumie było pierwotnym planem jak nie mały? Chciałem ogólnie mieć jakieś auto z polskiej motoryzacji, polskiej marki. Mam jakiś sentyment ogólnie do polskich rzeczy starych. Chciałem mieć na początku Żuka, ale jednak trafiło na malucha.
Z dużego na małego. Z dużego na małego, może i nawet lepiej. Mały by wszedł w sumie do Żuka. To może będziesz miał kiedyś 2 w 1. Dokładnie. Do miasta będziesz jechać Żukiem, dojedziesz, Rodzinny wypad będzie. otworzysz pakę, wyjedziesz maluchem po mieście maluchem. Dzieci do malucha, a ja z żoną do żuka. 2 samochody rodzinne. Tak. Jak do tego doszło, że go masz? No, to było tak, że dostałem tak naprawdę zdjęcie od kolegi w momencie, kiedy rozglądałem się za maluchami. Dostałem zdjęcie od kolegi, jak spojrzałem na to zdjęcie, powiedziałem, on musi być mój, to jest mój mały. No i z Taksówą, taksi. o właśnie. Dokładnie, to było zdjęcie z tą taksówą i mówię, nie, muszę mieć takie taksy. No. Żeby było widać. Dokładnie. To co? Jedziemy Jedziemy. tą fałszywą taksówką. Dokładnie. Gigant. To jest luz. Tak, Gdzie tu jest luz? To jest luz? to jest luz. Dobra. Nie, to nie był luz. Nie? Nie. To nie. No to faktycznie nie był luz. Dobra, gdzie jest luz? O! Tu był mamy luz! to! To chyba jest luz. To jest luz. To tu będzie 1. Jestem za duży do tego samochodu. Przyzwyczaisz się. Trochę byś pojeździł. To na pewno, ale takie pierwsze wrażenie. Tu, No. tu jest o wiele mniej miejsca niż w 500. To najlepsze jest to, że pojeździsz na przykład, zrobisz trasę 100 km takim maluchem i wsiądziesz na przykład tak jak ja do Mercedesa, to po prostu w tym Mercedesie czujesz się jakbyś był w samolocie. Nie? Dosłownie. Po chwili jazdy dochodzę do wniosku, że to, że wcześniej nie jeździłem maluchem, nie było jakąś dużą stratą dla mojego zdrowia psychicznego. To jest luz? To jest luz. Dobra. Zawody w szukaniu luzu. Pytanie dnia, gdzie jest luz? Gdzie jest luz, panie kolego? Czy to auto ma luz? Wiesz, tu mogą być 2 odpowiedzi prawidłowe. Albo nie ma, albo ma wszędzie. Czujesz ten pedał gazu w ogóle? To jest taki mały. Nie czuję. Ja go szukam za każdym razem. W sprzęgło trafiam, a potem taki, No. gdzie ten gaz? Ty gaz. Ja go małym palcem wciskam w stopy. Ja teraz w ogóle mam wrażenie, że nieważne co powiem o jeździe maluchem, to zostanę zwyzywany w komentarzach. Na razie jest dobrze. Chociaż o wiele lepiej się czułem w 500, bo tam miałem miejsce nad głową. No to masz troszeczkę zapadniętą pod sufitkę. Czekaj. Proszę. O! Jest miejsce. Standard maluchowy. Ale nadal jest jakieś tak... Mam wrażenie, że nie jestem też współliniowo z kierownicą. Nie wiem, czy to ja jestem jakiś asymetryczny, czy kierownica jest w bok. Ale takie mam wrażenie. Sprawdzimy go pod górę. Oj, chyba nie. Chociaż... Myślę, że da radę. Ciekawe, czy w ogóle coś będzie na filmie słychać. Ja Ci powiem, że ja Cię podziwiam, że Ty jeździsz nim na co dzień. Już wolałbym Poloneza. I 2 jest bardzo blisko 3, 3 bardzo blisko 2. Czasami mam wrażenie, że wrzucam 1, ale to jest 3. Tak. Nawet mi się nieraz zdarzy, że ruszam z 3. Jestem pewien, że wrzucam 1, ale jednak nie mogę ruszyć spod światem. O, ale tak na postoju jest cicho. Da się słyszeć własne myśli. Uszy odpoczywają. Ale jest całkiem żwawy. Jest Jestem, żwawy. jestem tym bardzo pozytywnie zaskoczony. Słuchaj, jakiś czas temu ścigałem się z Golfem 2 na niemieckich blachach. To chłopacy na 3 czy tam 4 światach dojeżdżali do mnie. Cisnąłem go jak nie Oczywiście wiem było co. to na torze w pszczółkach. Tak, tak, no.
Z reguły jak mam problem z ruszeniem samochodem, to chodzi o wyczucie sprzęgła, ale tu nie mogę znaleźć gazu. Gaz. Tak właśnie słucham. No, bo jest mega gorąco. I on przy wysokiej temperaturze, Dobra. przy wysokiej temperaturze troszkę inaczej tam to wszystko działa. Ale hamulce dają radę, co? Tak, tylko trzeba wcisnąć. Tylko trzeba wcisnąć. Ale jak się wciśnie, to daj radę. Ale, Hamuje. tak, ale kierownica z jednej strony jest fajna, mała go-kartowa, z drugiej Tak. wydaje mi się strasznie duża w tym wnętrzu. Aha, no. No ale te przyciski fajny klimat mają. Czy tu licznik mówi prawdę? Tak. To zobaczymy, przy ilu ogłuchniemy. No, nie sprawdzimy prędkości, bo jest do 70, więc możemy tylko 70. Dokładnie. No ale zdecydowanie na plus to, że myślałem, że przy takich prędkościach będę miał wrażenie walki o życie. No. A jednak nie. Jednak pod tym względem całkiem cywilizowanie. Naprawdę prędkość mnie tutaj nie przeraża. Jestem pozytywnie zaskoczony. No i można poczuć bliskość z towarzyszem podróży. O, dokładnie. Ha, nawet wyprzedzić można. Przedzamy, tak jest. W sumie teraz Jak już się rozpędzi, to on ciśnie. tak, po tej dłuższej chwili dochodzę do wniosku, że to nie jest zły samochód, tylko był za długo produkowany. I zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie kupowali maluchy, jak były tańsze i wsadzali jakiś silnik motocyklowy. Bo to faktycznie może być fajny go-kart. Zahamowałeś z piskiem opon. Chyba bębnów. O Jezu. Szalony. Stopa mi zahaczyła o tunel środkowy i jak przezwyciężyłem opór podeszły właśnie o tunel, to od razu w gaz poszło. Drodzy widzowie, jeśli macie stopę 47, nie jeździcie maluchem. Pozostawicie tylną oś z tyłu. I w sumie poza hałasem i umieszczeniem pedałów i kierownicy tak trochę w bok, to mógłbym się przyzwyczaić. Ale tak mnie czasami kusi już, żeby wrzucić tą piątkę. Nie, jestem na trójce, okej. Nieważne. Ale ładny przebieg. 64446. Oryginalny. Biorąc pod uwagę rocznik, to jest tragedia, zacofany pojazd, kompletnie bez sensu w 91 roku. Tak, Przemilczając temat rocznika, jest to dobra, prosta konstrukcja, dokładnie. która może tak. nie jest bezawaryjna, ale za to łatwa w naprawie.